Od czasu inauguracji 20 stycznia 2025 roku Donald Trump zrealizował swoje drugie wejście do Białego Domu. W kampanii wyborczej na dodatkową kadencję powracały dobrze znane hasła Make America Great Again i America First, uzupełnione o nowe slogany np. Drill Baby Drill czy Make America Affordable Again. Pod hasłem Make America Great Again obiecywał szybkie i zdecydowane działania mające na celu odbudowę gospodarki, wzmocnienie pozycji USA na arenie międzynarodowej oraz przywrócenie bezpieczeństwa wewnętrznego. Pomysł America First z kolei miał gwarantować, że interesy Amerykanów będą stawiane ponad interesami zagranicznymi. W listopadzie 2024 roku, tuż po zapewnieniu sobie zwycięstwa, Trump zapowiadał, że w ciągu pierwszych 100 dni podpisze co najmniej 200 dekretów wykonawczych, których celem będzie odwrócenie większości decyzji administracji Bidena, uszczelnienie granic i dokończenie porządku America First. W kwestii obietnic na pierwsze 100 dni Trump zapowiedział kilkadziesiąt konkretnych działań. Dotyczyły one m.in. przywrócenia zakazów na programy DI, różnorodność, równość, inkluzja w instytucjach federalnych, wycofanie USA z WHO i porozumienia paryskiego, wprowadzenie zakazu nauczania w szkołach krytycznej teorii rasy oraz treści gender ideology, reorganizację cyfrowej służby rządowej pod nazwą Department of Government Efficiency, DOGE, kierowaną przez Ilona Muska, zamrożenie funduszy na programy rządowe w Afryce czy Azji na 90 dni, ponowne wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy z Meksykiem, zakończenie mandatu na pojazdy elektryczne i stwierdzenie, że federalne agencje mają odnosić się do Zatoki Meksykańskiej jako Gulf of America. Dodatkowo, Trump zapowiadał masowe deportacje i próbę zakończenia praw do obywatelstwa dla dzieci nielegalnych imigrantów urodzonych na terenie USA, co miało się odbyć drogą dekretu wykonawczego. W ciągu pierwszych 3 miesięcy drugiej kadencji Trump faktycznie podpisał kilkaset dekretów wykonawczych oraz postanowień prezydenckich, znacznie więcej niż jego poprzednicy w analogicznym okresie. Do najważniejszych zrealizowanych działań należało pierwszego dnia stworzenie DOGE, które przejęło zadania optymalizacji wydatków federalnych i redukcji biurokracji pełnione przez Ilona Muska do kwietnia tego roku, podpisanie dekretu wycofującego USA z porozumienia paryskiego oraz WHO, wstrzymanie finansowania dla organizacji pozarządowych korzystających z federalnych grantów w ciągu 90 dni. Zatwierdzenie zakazu wprowadzania w szkołach treści uznanych za antyamerykańskie lub szerzące gender ideology. Wyznaczenie krajów, z których obywatele podlegają selektywnej weryfikacji wizowej, a także przywrócenie stanu wyjątkowego na granicy południowej, co umożliwiło zwiększone zaangażowanie wojska w egzekwowanie prawa imigracyjnego. W dziedzinie gospodarki Trump wprowadził podwyżki ceł na import stali i aluminium, co miało wzmocnić amerykański przemysł hutniczy. Jednak działania te spotkały się z ostrą krytyką ekonomistów, którzy wskazywali, że wywołają inflację i problemy z łańcuchami dostaw. Ponadto administracja rozpoczęła proces deregulacji. Wstrzymano nowe regulacje i zamrożono zatrudnienie w większości agencji federalnych, co miało wpłynąć na obniżenie wydatków i uproszczenie procedur. W praktyce jednak efekty były ograniczone, ponieważ zamrożenie zostało zniesione po kilkunastu dniach, a redukcje zatrudnienia dotknęły zaledwie ułamka pracowników federalnych. Pod względem nowych inicjatyw podatkowych Trump wniósł do Kongresu projekt ustawy przewidujący przedłużenie i rozszerzenie ulg podatkowych w stosunku do uchwalonych w 2017 roku, zakładając obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego z 21% do 15% dla firm produkujących w USA, a także zniesienie podatku od napiwków czy świadczeń socjalnych. Ten projekt, mimo entuzjastycznych zapowiedzi, wciąż jednak utknął w Kongresie i nie przeszedł w pełni procedury legislacyjnej w ciągu pierwszych 100 dni. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, Trump formalnie zaczął proces wycofania USA z WHO oraz porozumienia paryskiego, a także wycofał poparcie dla wielostronnych programów pomocy zagranicznej na co najmniej 90 dni. Jednocześnie zwiększono taryfy celne na import z Chin i Kanady, co miało być realizacją hasła Make America Affordable Again oraz ochroną lokalnego przemysłu. Krytycy wskazywali jednak, że podwyżki celne napędzają inflację i podnoszą koszty dla konsumentów oraz eksporterów. W obszarze imigracji Trumpowi udało się utrzymać dramatyczne tempo deportacji, chociaż nie wprowadził zapowiadanej masowej akcji Day One kończącej programy ochrony dla nieletnich imigrantów.
Choć zawiesił prawo do obywatelstwa dla dzieci nielegalnych imigrantów, jego próba zmiany interpretacji 14 poprawki natychmiast trafiła do sądów i została zablokowana. Stan wyjątkowy ogłoszony na granicy pozwolił na skierowanie większych sił lądowych i utrzymanie polityki twardej kontroli, jednak liczba nielegalnych przekroczeń granicy spadła głównie z powodu zaostrzeń wprowadzonej już przez poprzednią administrację i naturalnych wahań sezonowych. Pod względem reformy systemu ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej, Trump zapowiedział Make America Healthy Again i likwidację niekorzystnych dla podatników programów, ale w praktyce nie złożył żadnego kompleksowego projektu zmieniającego Obamacare czy wprowadzenia alternatywnego systemu. Jedynie powołano nową inicjatywę nadzorczą w Departamencie Zdrowia, którą miał nadzorować były kontrkandydat Robert F. Kennedy Jr., lecz proces legislacyjny nie ruszył z miejsca. W polityce edukacyjnej Trump zrealizował dekret o usunięciu z programu federalnego tzw. gender ideology i krytycznej teorii rasy, co zostało wdrożone w większości szkół publicznych przy wsparciu Ministerstwa Edukacji, które jednocześnie podlegało reorganizacji i powolnemu wygaszaniu. Mimo to nie doszło do formalnego zamknięcia Departamentu Edukacji, choć nakaz taki ciągle widniał w agendzie Project 2025. W sferze gospodarki energetycznej Trump wydał dekret oznaczający stan wyjątkowy. Energetyczny przyspieszył wydawanie pozwoleń na wiertnictwo na terenach federalnych, odwrócił regulacje klimatyczne z czasów Bidena i umożliwił nowe wiercenia w Zatoce Meksykańskiej. W efekcie wydobycie ropy i gazu wzrosło, a ceny paliw na stacjach spadły o około 8% w marcu i kwietniu w stosunku do początku roku, co jednak było w dużej mierze skutkiem łagodniejszych zimowych warunków oraz globalnych trendów. Na rynkach surowców część obietnic nie została zrealizowana. Budowa fizycznej bariery na granicy z Meksykiem, finansowana przez Meksyk, wciąż nie ruszyła i nawet projekt budżetu na rok fiskalny 2025 nie zawierał konkretnych środków na ten cel. Próba uchwalenia The Great Wall Fund zakończyła się fiaskiem w Senacie, gdy wydatki w wysokości 21 miliardów dolarów zostały odrzucone jako nie do przyjęcia dla wielu republikanów obawiających się kryzysu budżetowego. Ustawa mająca zakończyć automatyczne obywatelstwo dla dzieci imigrantów wstrzymała się w sądach, a druga próba całkowitego zakazu aborcji, choć popierana przez ultrakonserwatywne środowiska, nie ujrzała światła dziennego w Kongresie. W sferze polityki międzynarodowej Trump zapowiadał poluzowanie sojuszy wschodnich i zwrot ku tradycyjnej polityce równowagi między USA, Chinami i Rosją. Mimo głośnych zapowiedzi o chęci negocjacji z Putinem, jego administracja w praktyce nie zmieniła utartego kursu wsparcia dla Ukrainy, chociaż tempo wysyłki uzbrojenia zostało osłabione w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Zredukowano finansowanie dla NATO o 10% w budżecie Pentagonu, co wzbudziło sprzeciw krajów europejskich, lecz ostatecznie amerykańska obecność sił w Europie została utrzymana na poziomie co najmniej 100 000 żołnierzy stacjonujących w Niemczech i we Włoszech, ponieważ Kongres zgodził się utrzymać wydatki na sojusz w ramach rezolucji budżetu. Podsumowując, pierwsze 100 dni drugiej prezydentury Donalda Trumpa to mieszanka szybkich dekretów i spektakularnych gestów symbolicznych, ale niezwykle ograniczonych rezultatów legislacyjnych. Z jednej strony zrealizowano większość obietnic dotyczących wprowadzenia stanu wyjątkowego, wycofania z międzynarodowych porozumień klimatycznych i rozszerzenia ceł, a także usunięcia programów DI czy instalacji DOGE. Z drugiej strony nie osiągnięto kluczowych założeń, takich jak budowa muru na granicy, masa deportacji czy trwałe zmiany w służbie zdrowia i edukacji. Wiele inicjatyw zostało zablokowanych przez sądy lub ugrzęzło w Kongresie, co pokazuje, że mimo dużych deklaracji i aktywności wykonawczej, rzeczywista zdolność do przeforsowania głębokich zmian była ograniczona. Patowy układ polityczny, podział władzy i liczne procesy sądowe wobec dekretów prezydenckich sprawiają, że ocena sukcesu pierwszych 100 dni Trumpa musi uwzględniać przede wszystkim wymiar symboliczny i próbę mobilizacji bazy wyborczej, a nie realną transformację amerykańskiego systemu.